Witam. Dzisiaj powracam do piór Przemysława Marcińskiego. To pióra, które już recenzowałem, a dodatkowo Przemek podesłał mi właśnie taką podkładkę prezentacyjną, która z tego co zrozumiałem za moment trafi do jego sklepu. Wykonane są przez Przemka ręcznie ze skóry barwionej na różne kolory. Tutaj mamy zieleń. Widać, że to jest taki egzemplarz właśnie do używania. Widać ślady tego używania ewidentnie. I to jest taki 1 na 10 piór. Sporo jest miejsca tu wokół nich, także ładnie się prezentują położone. Natomiast jest jeszcze wersja dwumiejscowa. Tak jak tutaj widać, inny to jest kolor, ciutkę inne przeszycie, no i jeszcze pojedyncze, jakby ktoś chciał. Taka zieleń jaśniejsza od tej poprzednio. Dość sztywne, ale nie tak, żeby się nie uginały. Uginają się i nie łamie, co najważniejsze, materiał, a pióra prezentują się na nich właśnie tak. Ciekawe uzupełnienie do piórowej kolekcji. Ale wracając do nowych piór. To model Universum. One mają różne klipsy, ale konstrukcja mniej więcej jest taka sama. Taki typowy flat top, można powiedzieć, trochę nawiązujący do duofoldów parkerowskich. I tu widać jest nowa odmiana, wersja kolorystyczna żywicy z czarnymi końcówkami i tutaj widać, że korpus i sekcja kończą się szeferowską stalówką, z szeferowskim spływakiem. To jest taka cała seria, które Przemek robi, gdzie są oryginalne sekcje szeferowskie. Jak widać, będą tu tylko przydatne naboje i konwertery szefera, z którymi nie ma problemu z dokupieniem. Tak więc to nowa wersja. Nie założymy z tyłu w żadnym z piór Przemka. Tak, one są robione tak, że ich długość nie wymaga, żeby skówkę z tyłu zakładać. To kolejna wersja, troszkę inny klip, jak tutaj widać, tego modelu Universum. I tu już jest zupełnie inna mieszanina żywicowa. Taka trochę mnie przypomina błękit nieba z drobnymi chmurkami gdzieś tam pędzącymi po niebie. Tak mi się to skojarzyło. Oczywiście flat top, zakończenie po obu stronach i ta sama stalówka i sekcja szeferowska, klasyczna. To właśnie taki model, który łączy, można powiedzieć, nowoczesność z klasyczną szeferowską przeszłością. Ta sama sytuacja, co przy poprzednim modelu. No i kolejny model to już seria nazwana Klasyka, nawiązująca też troszkę jakby do szeferowskich cygarowatych modeli. Jest tutaj bardzo ciekawa mieszanka żywicowa moim zdaniem. Mnie tu kojarzy się to z niebem, z kosmosem i jakimiś tam mgławicami czy innymi kosmicznymi zjawiskami, które przez te czerń się przebijają. Klips dość sztywny, jak widać, i tutaj, tak jak mówiłem, te ciekawe zdobienia, mieszaniny zdobionej żywicy się prezentują. Tytanowa stalówka bez oznaczenia, ale tak między FKM mi tutaj to wygląda. Sekcja też jest z takiego samego materiału jak korpus i skówka zrobione. No i ta sytuacja jak przy poprzednich modelach, z tyłu skówki nie założymy. Na początek klasyka z tą tytanową stalówką. Już nieraz je prezentowałem. Dobrze mi się nimi pisało w trakcie testów i tu jest to samo. No, dość twarda i jak się rozjadą te
skrzydełka, to atrament nie spływa, bo tylko moczyłem stalówkę. To teraz szeferowska stalówka, też bez oznaczenia, ale ewidentnie tutaj mi te wszystkie szeferowskie stalówki wyglądają, obydwie, które te są na F-ki, natomiast ta na górze trochę bym powiedział, że bliżej jej do M niż F. To tyle tej prezentacji nowych odmian kolorystycznych i mieszanin żywicowych, które Przemysław Marciński wykorzystał w starych modelach. Mam nadzieję, że film będzie przydatny. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.